Tak jest, witam Ciebie, Michale. Witam Ciebie, Arturze. Spró- Halo, halo, jak mnie słychać? Halo, halo, tak, fajnie udało nam się spotkać i spróbujemy sobie odpowiedzieć, czy opowiedzieć coś o radionice, o pasji, która nas łączy, tak? Michał jest praktykiem, tak, tutaj w Tak swoim jest. gabinecie jest w tej chwili. Ja zajmuję się bardziej stroną konstrukcyjną. I tak, i co, Michale, powiesz na temat tego, czym jest radionika? Coś może Działanie. No działanie, czym jest tak? radionika? Ja myślę, że w ogóle na potrzeby polskie tutaj trzeba by było sobie, bo w Polsce radionika, to znaczy starej daty radiesteci też były początki jakby tworzenia urządzeń radionicznych w Polsce, aczkolwiek one były bardziej jakby powiedzieć, nawet nie były bardziej elektroniczne, były bardziej takie intuicyjne, nie? Pracy z intuicją, z jakimiś takimi rzeczami. Natomiast jako tako w Polsce chyba nie występuje radionika jako w ogóle system, nie Nieznany. wiem, właśnie Mhm. oddziaływania pracy z informacją. Tak, dokładnie, nie? Często właśnie tak jak rozmawialiśmy, są te remedy maker, czyli ja to nazywam reprintery, nie? Można powiedzieć, prawda? Dokładnie. No, Właśnie chyba to jest ale najbardziej to jest tak, znana jak postać, się nie? śmialiśmy, Radioniki. no. Tak, tak, tak. No ale to jest troszeczkę też tak, jak to tutaj, jak powiedziałem ci, nie, że idziesz do chińskiej restauracji, zamawiasz ryż i mówisz, ależ ta kuchnia chińska jest rewelacyjna, nie? Tak, jest to pewien taki fragment, Więc który jakby brakuje, bardzo upraszcza radionikę, bo radionika to nie tylko tak. właśnie remedy makery, czyli po prostu urządzenia, które potrafią, tak w cudzysłowie mówiąc, nagrywać remedia homeopatyczne, nagrywać Mm, bądź kopiować, ale radionika to jest właśnie szerszy temat, bo jest to cała praca z informacją i generalnie dyscyplina, która opiera się na tym, że, przepraszam, że wszystko jest informacją i wszystko ma w naturze swój wzorzec informacyjny, a jeżeli tak jest, to da zamknąć się w pewien kod, tak? I tutaj właśnie jak to z tymi, dokładnie. no właśnie, jak to z tymi kodami, bo możemy sobie odczytywać, prawda? Takie kody, Znaczy możemy je tworzyć, wiesz, bo to tworzyć jest tak, że możemy, kody, właśnie. no, Mhm. kod jest jakby przyporządkowaniem albo, jakby to powiedzieć nawet, będziesz właśnie z tą radioniką jest taki problem, że jest bardzo, to jest bardzo rozległy temat, prawda, bo jeżeli weźmie homeopata radionikę, to będzie tworzył bardziej na wzór homeopatyczny, czyli skupi się na potencjach i tak dalej, prawda. Jeżeli weźmie ktoś, kto pracuje, no załóżmy, nie wiem, ktoś bardziej, kto siedzi w anatomii, jakichś takich rzeczach, no to będzie działał na aparatach, wzmacniają wibracje jakichś tam organów i tak dalej. I tu trzeba zaznaczyć, że mówimy cały czas w koncepcji nie medycznej, ale mówimy jeszcze właśnie o bioenergetyce człowieka, czyli można tutaj, żeby nie było tutaj, że ktoś mówi, że tutaj się coś leczy czy coś, bo tutaj nie, informacja sama w sobie ani nie ma nośnika, znaczy no, tu jest dyskusja zawsze, czy ma nośnik, czy nie, ale jest po prostu Nie tego nie jest da się lekiem, nie jest sklasyfikować lekiem, do Michale, pewnych tak? jakichś tam. No, nie jest Nie jest lekiem, lekiem, nie jest absolutnie nie jest lekiem, lekiem. właśnie, o to To jest musimy trochę tak, podkreślić. jakby zadzwonić. To ja zawsze mam taką wizję, jak ktoś się mnie pyta, czy tam ktoś z kimś rozmawiam na temat tego, mówię, wiesz, co robi informacja? Informacja jest niczym innym. Widzisz na przykład, że u sąsiada okradają dom, to bierzesz za telefon, nie idziesz tam samemu po prostu, wiesz, na trzech gości wynoszących telewizory w kominiarkach, tylko dzwonisz na policję i przyjeżdżają odpowiednie służby. Twoja informacja umożliwia zlokalizowanie pewnych Właśnie. rzeczy, które ktoś podwykonuje i tutaj bardzo często jest tak, że no to jest trochę nadwyrężone, prawda, że się mówi, że tutaj, że właśnie to leczenie, to test biorezonansu troszeczkę źle się może kojarzyć, natomiast w radionice pracujemy z systemem informacyjnym i tego nie da się naukowo ani medycznie, można by było powiedzieć, prawda? Więc tutaj to trzeba zawsze podkreślać, nie? Że to też jest zupełnie inna dziedzina, nie? Żeby też nie było tak, bo często ktoś mówi, to tak, dobrze, no to co, to zrobisz kod i wszystko przejdzie. No, więc takie są zaczątki tego, nie? Tak, No, tak, tak, jeśli chodzi o dokładnie. radionikę, no. Dokładnie, właśnie w radionice jest to, że jest to praca z tą informacją subtelną. Jest to założenie właśnie, że wszystko jest tą informacją, a w związku z tym możemy przygotować remedium, tak? Czyli coś, co Mm, działa na nas, tak? Informacyjnie.
nie jest lekiem, a działa, tak? Czyli co? Jest założenie, że nasz organizm jest takim biokomputerem. Tak możemy pewnie powiedzieć, nie? Biokomputerem albo z systemem informacyjnym, Albo prawda? systemem W sensie informacyjnym, możemy tak? wziąć pod No uwagę, właśnie. że wyczulony układ nerwowy na przykład, no bo jedna komórka na przykład w ciele w skali mikro potrafi wyczuwać mikrosygnały i do nich się No właśnie. dopasowywać, prawda? Dzięki temu jest stymulowana. Więc jeżeli weźmiemy, że przy założeniu w skali mikro, mówiąc o organellach komórkowych, które po prostu są bardzo wyspecjalizowane, no to w takim razie e, ten cały system informacyjny zawiadomiającymi hormonami, reakcją, psychoreakcją przecież, prawda, bo też reagujemy na informacje z otoczenia, na przykład na wrzask. To też jest forma informacji, to prawda. Słowa, Więc słowa, Michał, nie? tutaj bardziej Słowa, to które padają przecież, słowa nie? na przykład, a Słowa. jak? Słowo No to może, najprostszy słowo przykład. może No, cię ale wiesz, zabić, ciepło, słowo zimno. może cię uzdrowić, tak? Bo To jest- słowa to jest sugestia i informacja. Ilość to jest, Mhm. no jak? No. I też jakby zsynchronizowanie tego, zbalansowanie tego w organizmie, załóżmy, jeżeli dostarczymy, załóżmy, takie remedium, spowoduje tylko to, że system informacyjny się wzmocni, prawda? Czyli na przykład w pewnym momencie ktoś zadzwoni na pogotowie, czy zadzwoni na służby porządkowe, zwróci uwagę na pewne rzeczy i o to w tym wszystkim chodzi. No dokładnie. się System nie dzieje, informacyjny aż jest się dzieje, rozkazem, co nasz organizm ma robić, tak? Czyli to nie jest lekarstwo w znaczeniu biochemicznym, tylko to jest po prostu remedium, które działa informacyjnie, czyli jak algorytm, a nasz organizm jako komputer przetwarza ten algorytm i realizuje pewne określone cele. Tak jakbyśmy mogli trochę, jak w homeopatii coś tutaj, nie? Coś jak homeopatia. Ja myślę, że Aczkolwiek radionika dużo podejść wykracza. jest, nie? Tak, aczkolwiek radionika wykracza znacznie, tak? Bo homeopatia to mamy do czynienia, no chociaż może w tej chwili homeopatia poszła do przodu, bo już są te remedia niematerialne znane, nie? W homeopatii, szczególnie w tych nowych gałęziach. Natomiast, no, radionika to już od samego początku jest założenie pracy z informacją i tworzenia własnych Obróbki informacji. obróbki informacji Nie? i Bo tworzenia. tutaj jest też tak, że Tak. ja tutaj, wiesz, tutaj można mówić, bo tu naprawdę wydaje się tak, że masz urządzenie, oczywiście urządzenie musi mieć moc. Tutaj w ogóle nie ma znaczenia, jaka jest moc. Takie parametry tego urządzenia nie mają tu znaczenia, natomiast możesz podejść na różne sposoby, możesz wzmacniać sygnał, możesz go osłabić, możesz go inwertować, możesz go przekształcać po prostu, możesz też robić coś w stylu takiego, że będzie po prostu maskował pewne szumy w organizmie, znaczy w organizmie, w polu informacyjnym, czyli te hałasy z zewnątrz. Więc wykorzystania tego urządzenia jest po prostu całe mnóstwo. I sama homeopatia, gdzie właśnie bawimy się potencją, jest jedno, ale tak jak właśnie tworzenie na przykład kodu strukturalnego, czyli tam buduje się każdy segment kodu, tam co ci kiedyś wysłałem, te kody tam po 11 tych, Tak, dokładnie. one są niczym innym, jak można powiedzieć, algorytmem programowym, prawda? Bo możesz dać w pierwszym członie na przykład uwzględnić wzorzec energetyczny czegoś, Właśnie, czego chcesz ale, użyć, tak, ale funkcję, wykonanie, intencje. Aha, No, tak. To dokładnie. ja myślę, dokładnie... że ktoś, kto programuje, to będzie to lubiał. Tak, nie? no dokładnie, dlatego to mi się wpisuje idealnie, wiesz, w coś, co ja robię, tak? Bo ja jestem, mówię, informatykiem, zajmuję się też matematyką i dla mnie radionika jest pewną ścieżką w tym momencie, na którą gdy wszedłem, to poczułem się, że jestem właśnie na kursie i na ścieżce, bo wszystko tutaj ma, no tak jak z klocków wkładamy, nawet te gotowe kody, takie radionowe, które są do tworzenia tych remediów homeopatycznych, je też można sobie dokładnie zinterpretować. Ja tam w jednym komentarzu nawet odpowiadałem właśnie, jak ten kod możemy odczytać, bo to nie jest jakiś tam stricte kod, który, nie wiem, no nagle z nieba spadł, nie? Tylko tam każda cyfra ma swoje znaczenie, tak? Już nawet abstrahując, Znaczy, tak? tutaj jest otwartość, nie? Że te kody właśnie, wiesz, w większości przypadków one są jednoczłonowe, czyli one mają na przykład, wiesz, 4-5 liczb Tak, i one tak, po prostu tak, są, tak, są tak. w ten sposób. Natomiast no pomysłem chyba w zasadzie takich właśnie budowa różnego rodzaju segmentów w tym kodzie, nie? Ale właśnie w większości przypadków z tymi kodami też jest troszeczkę taki problem, że po pewnym czasie zaczyna się je
samemu tworzyć. Właśnie, Bo no, okazuje się, że to tak, najbardziej dopasowane, to już możemy tego obserwatora z Mhm. eksperymentu, którym jesteśmy my podczas tworzenia, no jednak to, co rozumiemy, jednak pomaga nam lepiej po prostu przekazać informacje, nie? Tak, czyli po pewnym czasie, nawet jak wchodzi się, Bo no z tym bo jest, nie? Właśnie w rzeczywiście, ten sposób, nie? No. tak, mój początek radioniki, no to są urządzenia typu Remedy Maker, czyli po prostu pewien wycinek. No i myślę, że wielu tak zaczyna od tych urządzeń, a jednak wchodzi głębiej, tak, gdzie zaczyna się samemu tworzyć kody i szukać własnych wzorców. No, wydaje mi się, że to jest naturalne, tak? I fajnie, że są te urządzenia, tak jak żeśmy też kiedyś mówili, właśnie typu Remedy Maker, bo one dają też no, homeopatom, tak, którzy nie są radionikami, dużą wolność, tak, do tworzenia remediów, czy generalnie umożliwiają podanie remedium, którego na przykład nie ma na polskim rynku, no bo jednak fakt jest faktem, że polski rynek jest dosyć ubogi, jeżeli chodzi o remedia. W zasadzie my mamy chyba tylko jedną aptekę taką tutaj w Polsce. Chyba, może nie wiem, może jestem w błędzie, chyba Syców tylko, który rzeczywiście ma bardzo duży wybór i dużo tego robi, jeżeli by się chciało. Ale jeszcze zaznaczmy to, że jeszcze aptekę, ale tak naprawdę nie ma, jakby zanika umiejętność tworzenia We własnym preparatów zakresie, u jak to robił, homeopatów. tak, jak to I robił. wydaje mi się, że to jest No, bardzo czyli brak intencji w tym remedium, ograniczające, nie? prawda? Brak intencji. tak, Tak jak brak to robił tego Hahnemann, czy tak jak robił Kent. obserwatora, nie? No. Tak, gdzie robili samodzielnie Zresztą właśnie jak się remedia. czyta opracowania Kenta, Mhm, nie? mhm. To tam na przykład są bardzo spektakularne opisy przypadków, prawda? Właśnie, I to występowało tam jest- dawniej. Tam jest A ta teraz moc jakby taka, troszkę się tak? coś zmieniło, No, tak. no, Jak możemy no, powiedzieć, no. że ktoś w tej homeopatii namieszał, nie? Ale jak gdyby no jest responsywność Mhm. tych preparatów nie jest tak szybka, jak podają na przykład w tych różnych opisach klinicznych, prawda? W homeopatii oczywiście, bo to jest tak. Natomiast też nie wiem do końca, apteka jedna sprawa, ale właśnie takich producentów no chyba w Polsce nie ma w Nie ma w zasadzie. ogóle, nie. Jedyna No, apteka chyba, Tego nie która wiem, jak jest było. ale No. nie jestem pewien, czy to jest jedna, czy jeszcze może coś jest jakiegoś bardziej niszowego, na pewno jedna jest oficjalna, więc powiedzmy, że to jest takie jedyne miejsce, gdzie te remedia są wytwarzane. No, one działają, więc no fajnie, że jest takie miejsce. No, generalnie w świecie jest chyba więcej tego, no. I dlatego No, fajnie, wydaje mi się, że fajnie jakby ludzie umieli produkować sami sobie sami, takie nie? rzeczy, żeby mogli Czyli sami spróbować, prawda? substancji właśnie te Tak, rozcieńczenia, myślę, że tak? No, to jest właśnie, trochę tak, takich tak, rzeczy w tak. domu, nie? Tak. Które można Tak, zrobić. no nie? oczywiście, No, tak, możemy się, że wybiegliśmy trochę, z nie? minerałów, ja kiedyś potencjonowałem borowika, kiedyś grzyba, nie? To No. też potrzebowałem, no także to nie jest jakiś proces nie do zrobienia, bo w zasadzie każdy homopata by sobie z tym poradził, tak? Tylko mówię, tu czasami, ale wiesz, ale można dostać pranalewki też, także no tutaj nawet to, że Dobra, nalewki, no to jest... to, że nie, tak, która później posłuży do potencjonowania, bo to, że nie ma substancji, że nie zawsze mamy substancje, no bo są jakieś na przykład rośliny egzotyczne, czy na przykład tam, nie wiem, no jest jakieś zwierzę, którego w Polsce nie ma, tak, no to powiedzmy nie zrobimy takiego remedium homeopatycznego, ale są pranalewki, więc Ale pranalewki nawet można zdobyć. patrząc na polskie realia, to możemy znaleźć, tak myślę, lekko około 50 preparatów wokół nas, Bez problemu, które w ale zupełności oczywiście mogłyby spokojnie... pokryć potrzeby, nie? Tak, Mhm. no takie podstawowe, co też Tak, ciekawe, tak. ale zobacz też jak w świecie się to zmienia i rzeczy, które możemy zrobić od ręki, można powiedzieć, po prostu stają się trudne, nie? Musimy na przykład ktoś nie zażyje czegoś, czy tam nie użyje pewnych preparatów, tylko dlatego, że nie ma ich pod ręką, nie? Zrobionych, wymieszanych, nie? I tutaj mówię właśnie tak pod kątem tej homeopatii nawet, nie? Bo to jest no, ciekawe, powiem ci, chociaż ja bardziej wchodzę, wiesz, jakby moją specjalizacją są autopreparaty, nie? Czyli preparaty na przykład tworzone na wspominałeś podstawie, właśnie, Michał, tak. No. na przykład ze śliny czy z krwi i tak dalej i do odpowiedniej potencji z systemem jakiegoś feedbacku, który pokazuje jak daleko tam no to już jest taki temat, można powiedzieć, dość ciekawy.
natomiast informacje, które mamy w sobie, prawda, jakby przerabiamy na to, żeby system nimi oferował po prostu, prawda? Dokładnie. Czyli szukamy tej pranalewki w sobie, nie? Tak, Można szukamy, powiedzieć. właśnie, to jest Tak. też Znaczy dobra. wiesz, Aha. mi się to podoba, bo ja to tak mówię, no ja radionika jest moją pasją jakby, to nie jest coś takiego, że ja to robię, że to jest gabinet radioniczny, prawda, tutaj, tylko że mam bardzo dużo znajomych, można powiedzieć, przyjaciół, którzy przychodzą tutaj na zabiegi i po prostu robimy tu, mnie ten preparat się wydaje, po prostu mi się podoba autonomia tego, że ja sobie stworzę ten preparat i ja nie muszę ani kogoś obciążać za to, czy, no wiesz, po prostu jest takie flow i mogę też dzięki temu skupić się bardziej na obserwacjach, bo są ludzie, którzy są po prostu na to nastawieni, że oni chcą na przykład spróbować, więc piszą jakiś dziennik, co się zmienia, to jest mega ciekawe, jak na początku się zaczyna proces tam radioniczny, się patrzy właśnie tak fizycznie na to, no a w radionice jednak ta fizyczność to jest ostatni etap, nie? Tak. Ale to, co się dzieje w głowie, jak pojawia się sen, wypoczynek różnego, no pojawia się balans witalności wewnętrznej, chyba można tak by to było nazwać, no to jest niesamowite, nie? Ale właśnie ta możliwość tworzenia tego tu teraz, nie? Mogę to zrobić po prostu. Tak, na miarę zmieszać, potrzeb. Po nagrać, prostu potrzebujesz, podać masz dalej. kogoś i możesz Tak. taki preparat, takie remedium możesz utworzyć właśnie w miarę potrzeb i nie na... Pójść głębiej na przykład, nie? Tak, pójść głębiej. I to nie tak, że nie wiem, że ty handlujesz, tylko po prostu dla kogoś takie remedium jesteś w stanie od razu utworzyć. Właśnie za tobą widzę takiego radionika chyba, Michał, nie? No tutaj jest jeden z takich chyba, to bardzo urządzenie. szeroki zakres potencji. Tak, robiony na zamówienie, w zasadzie tutaj rozbudowany jest panel potencyjny. Tutaj mam no jest dużo też jeszcze możliwości sprawdzania, czy jest hiperakcja, czy hipoakcja w różnych przypadkach. No jest to dość rozbudowane. Pierwsze urządzenie radioniczne, które zamawiałem i nie zapomnę tego, bo to już lata temu, jak nie wiem, już nawet nie chce mi się liczyć, nie? Ale to było tak, że zamawiałem i właśnie od też gościa, który jakby tworzy urządzenia pod homeopatię i tak dalej. I on mi mówi, no ale wiesz, że to na jednym się nie skończy, nie? No Ja właśnie. się tak mówię, matko, mówię, gdzie? No już mam 3 od niego, w tym trzecie było już zaprojektowane przeze mnie i mojego znajomego, tam taki panel bardzo dużo do analizy rozbudowany już, to wysłałem ci zdjęcie, tam już bardzo dużo pokręteł. Tak. I tam już wiedzieliśmy, co chcemy, do czego to chcemy i tak dalej, więc to zostało. Natomiast też no, cała seria takich małych urządzeń też hobbystycznie już kupowanych do takich rzeczy jest zrobionych, nie? Więc czyli po kiedyś prostu bawiłem się w robienie, no? radionika to jest po prostu coś, gdzie możemy to urządzenie skonstruować na miarę naszych potrzeb, czyli takie skrojone. Chyba nie, jak to się mówi, chyba nie wiem, niebo jest naszym limitem. Tak, no chyba tak i wyobraźnia, jest nie? tyle. Tak. I chyba wyobraźnia Tak, właśnie wiesz, to tutaj zależy właśnie kto z czym pracuje. Mhm. Bo tu jest tak, to po pierwsze takie urządzenie każdy może samemu sobie zbudować. Bo tam naprawdę, wiesz, jak budujesz, że czasami to tam można się za głowę złapać, bo tam nic nie ma, nie? Praktycznie, można było powiedzieć. Okay. No, ale wiesz, no. dobra, nie chciałem, żeby to zabrzmiało tak, że dasz pudełko i pokrętła. Nie. Radionika ma też, ta ewolucja, która od doktora Abramsa i Ruth poszła w górę, to już nie jest ta radionika, z którą oni zaczynali na początku, można było powiedzieć. Tutaj już będziemy abstrahujemy od całej afery, próby tego usystematyzowania, właśnie poszło to w nurt medyczny i to trochę dla mnie było już, to tak teraz technologia poszła do przodu. Mamy radioniki bazujące na przekazywaniu sygnału z szumem, prawda? Czyli tego szumu, jak to się mówi, czyli właśnie tego nieuporządkowanego drgania jakiejś substancji i tak dalej. Mamy radioniki przecież na bazie bardziej takiej energetycznej, na przykład na bazie organu, nie? Czyli tam te organity jakieś. Czy mamy na też te karty Malcolma Reya, no nie? i to już zaraz, wiesz, to znaczy... Karty Malcolma Reya też jest właśnie, to są urządzenia bodaj magnetyczno-geometryczne. Magnetyczne, tak. Tam już jest, no tutaj na przykład taka karta można z zapisem, prawda? Właśnie. To są różne, to są akurat ja tutaj mam takie, no ale natomiast no te urządzenia poprzez jeszcze te, jak one się nazywają, no widzisz, teraz mi wyleciało, poprzez kartka papieru z narysowanym wzorem, prawda? Też jest jakby czyli po prostu geometria, która ma informacje geometria, w sobie, tak. prawda?
Geometria ale to są bardziej informacyjna. takie mentalne, nie? Wiesz, Tak, gdzie, tak, gdzie tak. tutaj po prostu No to jest szeroki ca, temat. To ca, jest. tak, całe gro jest takie, że no jeżeli na przykład, jeżeli byśmy porównali to na przykład do uzdrowiciela załóżmy, prawda, czy do kogoś, kto musi utrzymać jakąś koncentrację na przykład przy pracy z jakimiś tam polami energetycznymi, no to tutaj to urządzenie pozwala odciąć się od tego na przykład osobie, która próbuje, nie wiem, coś zbalansować w organizmie i tak dalej, bo urządzenie jest zapętlone w tym momencie, prawda? Więc jakby nie tracisz cały czas swojej Mhm. koncentracji na to, bo trzeba by było na przykład godzinę siedzieć i się patrzeć. Tak, tylko No po to prostu takie już tutaj mówimy już o... urządzenie zdejmuje jak gdyby z operatora część tej koncentracji, tak? Tak, Takiego, no tak, właśnie, to tak. jest w radionice No i istotne, że plus jeszcze urządzenie, tak, tak, tak. no to właśnie to, co rozmawialiśmy o systemie różnych filtrów i tak dalej. Coś, co ja myślę, że dla zwykłego elektronika byłoby totalnie niezrozumiałe, co się dzieje, No nie, to ponieważ można elektronika jest narzędziem. bioelektronika, nie? Tak, Tak, elektronika jest tylko narzędziem w drodze do radioniki, bo często tak, elektronik nie jest w stanie zrozumieć tej intencji, którą ma radionika. tak. Elektronika czy informatyka, owszem, pomagają w zrozumieniu, ale no, jak będę patrzył okiem takim tylko, to tak jak wiesz, jak okiem na przykład laboranta takiego, który bada zjawiska biochemiczne, popatrzy na homopatię, no przecież tam nic nie ma. Nie? No nic nie ma, To tak prawda? samo jak elektronik No. popatrzy na radionikę, no ludzie, no jak to może działać, ci powie, nie? No a jednak to działa, czyli po prostu tutaj jest A coś, jednak właśnie, coś więcej, czyli elektronika nie jest, znaczy elektronika owszem pomaga w zrozumieniu radioniki, ale nie wyjaśnia jej. Ja bym tak to ujął w słowach, że elektronika w pewnym... ja myślę, że wiesz, też jest, Mhm. to też jest trochę tak, że wiesz, wyjaśnianie tego, czym ja myślę, że problemem też jest, czym więcej wchodzisz w wyjaśnienia radioniki, tym bardziej brniesz w niewytłumaczalności. No tak, no tak, Niestety no tak to tak, jest. tak, no, no pewnych Natomiast, zjawisk nie natomiast potrafimy czysta wytłumaczyć intencja, do końca, właśnie, no. wiesz, że można by było tutaj iść, skąd się bierze głos, nie? Ze strun głosowych. No nie, no ale zanim już musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć, nie? No to No pewnie właśnie, bierze się czyli z mózgu, no a z czego wchodzimy się w bierze? No końcu w z sferę myśli. psyche, No nie? tak, No, a dokładnie. skąd się bierze myśl, nie? Z której części ten? No dobra, nie? Ale skoro myśl, no dobra, no i tu też właśnie ja myślę, że takie to dość ciekawym jest, czym jest radionika, jakbyśmy to mieli w anatomii pokazać, to jeżeli chcielibyśmy zobaczyć pracę mózgu, to zobaczymy jego potencjał bioelektryczny i ruch ładunków. Zobaczymy też, która strefa będzie aktywna, która mniej aktywna, ale za cholerę nie będziemy wiedzieć, o czym człowiek myśli, nie? A o czym człowiek myśli, to już jest radionika wtedy. I myślę, że No, tutaj można by bardzo, było tak, żeby to trafić po prostu, bo to jest straszne, żeby to komuś wytłumaczyć na początku w ogóle. jak ktoś To nie jest zna, prawda? totalnie, Jak ktoś totalnie jest no. laikiem, wytłumaczyć, tak? Bo już jak ktoś korzysta z urządzeń, to już jest prościej, ale na początku jest... Wiesz, to tak jak ci powiem, jak zacząłeś budować urządzenia i nagle pojawia się flow, kiedy je budujesz, nie? No właśnie o to chodzi. W I trakcie tak, budowy, nie? I wiesz, i tak, testujesz tak, spraw, tak. tak. I tak samo tutaj zaczynasz No. używać i ja byłem w szoku, jak jest na takim, można powiedzieć, na płytce testowej, nie? Ten stickpad to się nazywa, czyli lekki pad, no Tak, nie wiem jak to tak, przetłumaczyć tak, tak, na polski, ale Panel ale dotykowy gdzie chyba, stickpad, panel tak, gdzie dotykowy, tak mi się, pojawia no. się zatrzymanie, kiedy dochodzi do rezonansu na tym padzie, Tak, zatrzymuje się tak. ręka i to jest coś, czego nie jesteś w stanie wytłumaczyć i to jest No, no. jakby i to trzeba poczuć po prostu, nie? Ale tak samo jest tutaj właśnie po te preparaty, bo się mówi, po co są te preparaty? No po co są te preparaty? No preparaty, bo co? Bo skoro to nie leczy, to po co brać preparaty, prawda? To jest też ciekawe, nie? A to jest właśnie praca z szumem, bo tutaj jest właśnie to, co ci tam kiedyś wysłałem, pojęcie tła i szumu. Tła, czyli takiego coś, w czym się ten szum wydarza. I mamy postać szumu, czyli właśnie postać informacji, które można to porównać do osoby siedzącej w głośnym biurze i próbującej napisać po prostu jakiś referat czy cokolwiek, nie? I nagle ma pustkę w głowie, bo wszystko ją rozprasza. To remedium jest niczym innym jak wzięcie tej osoby do spokojnego miejsca pracy, gdzie może wykonać swoje zadanie. I tyle. I tutaj nie ma z żadnej strony, po prostu masz święty spokój i zajmujesz się sobą. Tyle.
A co się stanie, to już jest twoje pole informacyjne i to jest też, co mi się podoba, czyli nie ingerujesz, nie nakłaniasz. Ty powiedziałeś, że kod jest pewnego rodzaju rozkazem. Może być wierszem poleceń, może być czymś, co właśnie wygłuszy szum, może być czymś, co wzmocni ten kreatywny szum, prawda? Więc jak gdyby w polu informacyjnym nie do końca będziemy odwzorowywać w 100% na przykład kopię Paracetu na nośniku. Tak, tak, bo tu Może radionika zadziałać w właśnie pewnych, wykracza. może się zrobić Tu zimno, radionika wykracza już, tak? wykracza, No. ale właśnie to jest to nic innego jak przeniesienie, te remedia mają nic innego jak wprowadzić spokój i dać możliwość po prostu pracy, czy poprzez układ nerwowy, czy spokój wewnętrzny, czy przez ciało energetyczne, bo tutaj nie będziemy się, tutaj nie Regulacja poruszamy się środowiska w chyba, ogóle w Michał, jakichś nie? takich... Tak by można było powiedzieć, pewna regulacja środowiska. Kurde, wiesz, trudno jest to, tak jak mówię, tu Ciężko trzeba też jest, przejść no. pewien ten proving taki. No. Trzeba wziąć taki preparat, spróbować i zobaczyć i to wtedy się wie, o co chodzi. Tego się, Mhm. bo wiesz, to kim my jesteśmy wewnątrz, to tak bym chciał powiedzieć, kim jest Michał, który siedzi w swojej głowie i tworzy myśli. No tak, no tak. No tak. to jest nierealne, prawda? Wiesz, można przybliżyć, ale się nie da. Natomiast właśnie tutaj jest duże zaskoczenie u niektórych ludzi, którzy tam sobie te preparaty próbują i mówią, wow, nie? Mówi, kurde, by się nie dało pisać. Ale co się dzieje? No nic, jakby mam czas, żeby zrealizować wszystko, co, no wiesz, jesteś nagle, to jest jeszcze zupełnie coś innego, dlatego tego się nie da się tak opisać do końca w 100%, wiesz, że preparat to, tak jak w homeopatii na przykład, że bierzesz podobne, leczy podobne i tak dalej. Oczywiście podobne można leczy też podobne. szukać. Tutaj jest troszeczkę inna zasada, bo to przede wszystkim trzeba by było też metodologię właśnie pracy z kodami, w jaki sposób obrabiać sygnał i tak dalej, więc bez tego jakby jest pewien trud wytłumaczenia tego. Nie? Dokładnie. To No. trzeba poczuć, prawda? Na pewnym etapie to trzeba poczuć Tak, i wtedy tak, odpowiedzi tak. zaczynają same przychodzić. Tak mi się wydaje. Wiesz co, i myślę, że tak jeszcze szybko nakreślę, to co jest fajne, to nie ubezwłasnowolnia osoby od na przykład terapii, prawda? Tak, To jest coś dokładnie, takiego, dokładnie. że nawet nie terapii czy sesji można by było powiedzieć, ale chodzi o to, że tak naprawdę jeżeli cokolwiek się zadzieje w momencie, kiedy przyjmujesz preparat, to jest tylko i wyłącznie twoja praca, bo się pojawiła przestrzeń na to. Nic więcej. Tak, tak. Wiesz, czy ktoś zmieni nawyki żywieniowe, czy ktoś nagle, nie wiem, zacznie się mniej stresować, czy coś, to jest właśnie to, że się pojawia przestrzeń, w której zaczynasz się poruszać. Przestrzeń informacyjna przede wszystkim, no. Więc tak tylko tyle, sorry, Dokładnie. ale po prostu chciałem, wiesz, Jasne, bo jasne. uważam, że jak ja widzę radionikę, to widzę wielki ocean i nagle chcemy przepłynąć taką malutką Tak, łódeczką przez cały tak, i tak, to jest tak. po prostu... Także w tym, bo tu nam pół godziny wyszło, ja myślę, że na tym chyba Artur, postawimy na dzisiaj puentę, ale ja ci myślę, tylko jeszcze tak powiem, słuchaj, jak jest zbudowany radionik? jak jest zbudowany radionik, no właśnie. Widzimy się za 2 godziny, na razie. Okej, jasne, Michał, myślę, że na to pytanie sobie spróbujemy odpowiedzieć, może No to jest następnym żart razem. oczywiście, wiesz, bo Tak, to jest, tak, tak, nie tylko wiem, chodzi no o to jest- taką kwestię, że wiesz, To jest też ciężkie pytanie. To na nie da zasadzie się w 2 słowach ująć. Nie da się w 2 słowach ująć i No. nie da się odpowiedzieć na niektóre pytania wprost. Także czym jest radionika, jak jest zbudowany radionik, bo tutaj, jak sam powiedziałeś, mogą być i maszyny symboliczne, mogą być i maszyny... To symboliczne właśnie to jest. Tak, mogą być maszyny pasywne, mogą być maszyny aktywne, mogą być wyposażone w mikrokontroler. No tutaj to jest całe pole, a wszystko działa. To jest właśnie jeszcze... A coś, wszystko co- działa, nie? A wszystko działa, A też jeszcze, właśnie. a jeszcze dodam tutaj taką kwestię, że to może być tak, że wiesz, urządzenie jest jedno, są 4 osoby i dla jednej działa, dla 2 nie. Ty, no może być taka sytuacja. Bo Może jest być. ten obserwator. Jeżeli Tak, w polu może być informacyjnym, taka jeżeli sytuacja. jesteś negatywnie nastawiony na coś, to też jest informacja. To jest informacja jak jest przeciwstawna. albo strach, Tak. na przykład jak ci towarzyszy, że boisz się urządzenia, albo przyjdziesz testować, no radionika nie Tak, działa hi, i hi, ha, ha, zaczniesz, nie? i zaczniesz sobie kręcić. Słuchaj, no, to- mówiłem, że nie działa. To tak samo wiesz, jak i każda terapia informacyjna, jak do homeopatii podejdziesz też tak, no spróbujmy i wiesz, No i tam zblokujesz, no dokładnie na tej zasadzie. Michał, to co? To myślę, że może serię sobie pociągniemy, nie? Na dzisiaj No pewnie... a jak, nie? Mam No, nadzieję, że ktoś tam na w komentarzach coś napisze, że Tak, będziemy mogli sobie tak, to na przedłużymy. dzisiaj- na To dzisiaj- fajnie jakby był dialog pytań, nie? Bo wiesz, Właśnie. my to mamy jakby
wiesz, pracujesz z radionikiem, czy tworzysz radionik, to wiesz, o co chodzi. Ale dla kogoś, kto jest z boku, Właśnie, to może być po właśnie, prostu, może- więc fajnie było, jakby ktoś napisał w komentarzu, taką Właśnie listę fajnie byśmy by sobie było, jakby zrobili, pojawiły nie? się informacje, właśnie jakieś zwrotne, No. tak, w komentarzach, na które będziemy się mogli... No temat jakoś- wart uwagi. Temat wart uwagi i nie tylko dla homeopatów czy naturopatów. Ja myślę, że to jest temat znacznie szerszy i myślę, że możemy sobie tutaj spokojnie kontynuować. Michał, to co? To dziękuję Ci bardzo za to, że mogliśmy się spotkać. Fajnie było i myślę, że będziemy No. sobie kontynuować te Nie ma tematy. problemu. Okej, Dobra. dzięki serdeczne. No.